Siemanko, witam serdecznie na lotnisku Don Muang w Bangkoku. Przyjechałem tu właśnie na chiński Nowy Rok. Byłem tutaj 2 lata temu na chińskim Nowym Roku. Było super i teraz pokażę wam znowu, jak to wygląda. W tym roku mamy Rok Węża. Chiński Nowy Rok w Bangkoku to jedno z najbardziej spektakularnych i barwnych wydarzeń w mieście. Największe obchody odbywają się w dzielnicy Chinatown, gdzie ulice wypełniają się czerwonymi lampionami, smoczymi paradami i głośnymi fajerwerkami. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać pokazy sztucznych ogni oraz próbować autentycznych chińskich potraw na ulicznych straganach. To czas modlitw w świątyniach, rodzinnych spotkań i wręczania czerwonych kopert, które symbolizują pomyślność i dobrobyt na nadchodzący rok. Jak jesteś na lotnisku Don Muang, macie tutaj czerwoną linię, trzeba iść, jak wylądujecie, wrócić na pierwsze piętro, iść na koniec i jest tutaj linia, którą możecie dojechać do miasta. No i stamtąd później muszę coś złapać i pojadę sobie do Lumpini Park, pokazać wam coś wyjątkowego, co tu jest właśnie w Bangkoku, w tym parku. A wydaje mi się, że pewnie nie jeden z was widział te potwory, które żyją w tym miejscu, także pokażę wam. Zobaczcie, może uda mi się też jeszcze jakieś inne fajne filmiki zrobić. Tak w ogóle zapraszam was na mojego nowego TikToka, na którym muszę po prostu jak najszybciej dobić do 10 000 obserwujących. Znaczy to jest drugi TikTok, nie nowy, tylko drugi. Tu będę się starał robić bardziej po angielsku. Tam będzie pomieszane, trochę po polsku, trochę po angielsku, żeby dla każdego coś było. Także zapraszam. Travel Pajak. Bez polskich znaków. Travel Pajak. Zobaczcie na TikToku. Myślę, że coś fajnego tam cały czas będzie. Teraz w ogóle przez parę dni transport w Bangkoku, czyli metra i autobusy są za darmo, ze względu na to, że ludzie się przesiedli do komunikacji miejskiej. No bo strasznie duży jest smog. Przez to, że ludzie tutaj wypalali jakieś trawy i tak dalej. No i jest lekki problem z tym teraz. No ale to widać nawet. To jest też ciekawe. Za przejazd tą czerwoną linią płaci się maksymalnie 20 tajskich batów, czyli 2,40. No za taksówkę byście musieli dać 40 zł pewnie. O ile nie więcej. Zależy jakie korki i czym jedziecie. I tutaj dojechałem na Bang Sue Central Station. To jest dworzec, z którego na przykład jak będziecie chcieli pojechać gdzieś w inną stronę Tajlandii, na przykład nie wiem, do Chiang Mai lub gdzieś, to właśnie stąd pojedziecie. I dodatkowo tutaj też dojeżdża MRT. Tu się można przejść właśnie na niebieską linię i dojechać już całkiem do centrum. Ale że ja jadę do Lumpini Park, to po prostu muszę iść znaleźć sobie skuterek. No może sobie zamówię lepiej. Cześć, bramy, druga otwarta. No jestem w Lumpini Park. Powiem wam tak, zaraz wam pokażę, co jest wyjątkowego w tym parku. Po pierwsze, on jest piękny. Naprawdę bardzo warto tutaj przyjechać, sobie pospacerować, pobiegać lub cokolwiek innego. Ale poczekajcie na najlepsze. W ogóle dzisiaj w Bangkoku jest chyba jakieś wielkie sprzątanie. Czy to ogólnie jest czysto w Bangkoku, ale dzisiaj to sprzątają po prostu wszędzie. Chyba z okazji tego chińskiego Nowego Roku, żeby ładnie, czyściutko było. Fajna wycieczka. Powiem wam tak, z tak nieogarniętym typem, jak jechałem teraz taksówką, to chyba nigdy mi się nie zdarzyło jechać w Bangkoku. Ogólnie z taksówkarzami tutaj, którzy was biorą na Graba albo Bolta, jest różnie oczywiście, ale ten był takim nieogarem, że szok. 2 razy byśmy się wrąbali w gości, nie, to gościu w nas, bo my pojechaliśmy pod prąd. W ogóle nie wiedział gdzie jedzie, cały czas jechał z telefonem w ręce, a jechaliśmy jakieś, nie wiem, z 20 minut przez zakorkowany Bangkok. Nie no, powiem wam, no i oczywiście nie dał mi kasku, no bo nie miał drugiego i mi nie dał. Dobra, idę szukać osobników,
które zamieszkują ten park. Zaraz wam pokażę. Jak ktoś z was wybiera się do Bangkoku, pamiętajcie, żeby sobie tutaj przyjść. O, patrzcie, jakie wielkie żółwie. To w sumie nie po to tu przyjechałem oczywiście. Nie wiedziałem, że tu żółwie takie są. Co jest, gościu? No i właśnie po to tu przyjechałem. W ogóle w tym parku bardzo aktywnie ludzie żyją. Ale że tu jest taka siłownia, to ja nie wiedziałem. Taka typowa mordownia. Takie są najlepsze. O, płynie następny. I one sobie tutaj jakby nigdy nic żyją w parku. Nikomu nie przeszkadzają. Im też ludzie nie przeszkadzają. O, tam jest następny. Kurde, wszystkie w wodzie. Chciałbym, żeby ktoś sobie tak szedł po prostu. Dużo filmików widziałem właśnie, jak one na przykład gdzieś wchodziły komuś do domu. Ktoś sobie tam leży, na przykład wiecie, na podłodze, bo to tak mają, że tylko mają rozłożone, to na podłodze coś leżą sobie, a to nagle cyk, 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 baran. Albo do sklepu, jak w 7-Eleven zaczął po półkach wchodzić do góry. No, ale to był w ogóle viral w całym internecie, to wielu z was mogło to widzieć. O, i cyk kolejny. To jak przyjdziecie do tego parku, to raczej chyba nie ma możliwości, żeby ich nie zobaczyć. Ale wyczaiłem giganta, tylko mam nadzieję, że mi nie wskoczy do wody, bo akurat leży, chyba się wygrzewa. Jest po drugiej stronie, mam nadzieję, że zdążę dojść, że go nikt nie spłoszy. Lumpini Park to największy park w Bangkoku, położony w samym centrum miasta. To zielona przestrzeń, która pozwala na chwilę odpoczynku od miejskiego zgiełku i wysokich temperatur. Wśród jezior i tropikalnej roślinności można spotkać niezwykłych mieszkańców parku. Ogromne warany. Te imponujące jaszczurki osiągają nawet 2 metry długości i często wylegują się na trawie lub pływają w wodzie. Mimo swojego groźnego wyglądu są płochliwe i zazwyczaj unikają kontaktu z ludźmi. Żywią się rybami, ptakami oraz padliną, odgrywając ważną rolę w ekosystemie parku. Ich obecność w centrum wielkiego miasta często zaskakuje turystów, ale dla mieszkańców Bangkoku jest czymś normalnym. Sam Bangkok to miasto kontrastów, gdzie nowoczesne drapacze chmur stoją obok tradycyjnych świątyń. Jest pełen intensywnego ruchu, ulicznych targów i nieustannego hałasu. W tym chaosie Lumpini Park pozostaje jednym z nielicznych miejsc, gdzie można znaleźć spokój i kontakt z naturą. Jestem właśnie na Silom. Tutaj zaraz jest Saladen. W jednym odcinku z Bangkoku miałem wam to pokazać. Oczywiście tutaj jest, jakby wam to powiedzieć, no bardziej dla facetów ulica, tak powiem. Jedna z trzech, właśnie takie jak samotni faceci przyjeżdżają do Bangkoku. No to tutaj jest Saladen. No po prostu mogą przyjść. Są tu bary różne i tak dalej, i tak dalej. Klimat Bangkoku, klimat tych ulic dla mnie jest tak niesamowity. Po prostu kocham tu być. To jest naprawdę ulubione moje duże miasto z takich wielkich miast na świecie. W ogóle teraz mi się przypomniało, jak byliśmy tutaj na Songkran, czyli na tajski Nowy Rok w tamtym roku, to właśnie tutaj też na tych ulicach dość mocno się bawiliśmy i oblewaliśmy wodą. To było po prostu, no nie wiem, że nie przesadzić, ale setki tysięcy ludzi po prostu. I cały czas się tylko przesuwali, wszyscy lali się wodą. Niektórzy nie lubią tajskiego Nowego Roku, no bo nie lubią być mokrzy. Ja na przykład uwielbiam i w tym roku specjalnie też będziemy. Mam nadzieję, że będę miał z kim przyjechać do Bangkoku, bo Ala raczej nie jest chętna. Ona akurat nie lubi, ale ja lubię. No i tutaj jest ulica, która wieczorem żyje. Tu są bary różne i tak dalej, i tak dalej.
Tutaj przez środek jeszcze idzie targ, że można kupić dużo różnych rzeczy. No ale widzicie, nie teraz. O tej godzinie się nie dzieje nic, a w ogóle targ zwinęli chyba przez to, że jest chiński Nowy Rok dzisiaj. Tak mi się coś wydaje. I jeszcze taka sprawa, dlaczego Bangkok jest wyjątkowym miejscem? No wiadomo, jest stolicą, jest największym miastem w Tajlandii, mieszka tu ponad 10 milionów ludzi, tak oficjalnie, nieoficjalnie to nie wiadomo, na pewno dużo więcej, ale w tym mieście nigdy nie da się nudzić. Jeśli ktoś przyjeżdża do Bangkoku i powie, że się tu nudził, to ja nie wiem jakim cudem, bo tu i w dzień jest co robić, w nocy to nawet nie wspominam, bo w nocy to jest cały czas co robić, to miasto żyje 24 godziny na dobę. A co jest najważniejsze? Że to miasto jest naprawdę bardzo bezpieczne. Tajlandia jest jednym z najbezpieczniejszych krajów, jakie w ogóle w życiukolwiek odwiedziłem. Nigdy nie słyszałem, żeby coś komuś się stało złego, chyba że coś było między turysta, albo coś zrobił niefajnego i sprowokował kogoś i tak dalej. Naprawdę myślę, że każdy, kto leci do Tajlandii, powinien zobaczyć Bangkok, powinien pozwiedzać te najważniejsze miejsca, jakie są w Bangkoku, czyli te najważniejsze świątynie, przepłynąć się tą rzeką, iść na jakiś rooftop, zakosztować życia nocnego i cieszyć się pięknym miejscem. No i przyjechałem na stację Samyot, jestem blisko Chinatown i patrzcie to, wychodzę ze stacji, to jest mój hotel, nie? Zaraz wam pokażę, jak jest fajny, przynajmniej taki był na zdjęciach. Opinie ma naprawdę jedne z lepszych, jakie widziałem w ogóle przy hostelach. Bo to ja tam w hostelu zostaję. Pokoje też są, ale za pokój zapłaciłem, za hostel zapłaciłem 75 zł. Pokój kosztował chyba ponad 1000, ze względu na to, że jestem tutaj już przy Chinatown, a dzisiaj jest chiński Nowy Rok. Przyjechałem tutaj specjalnie, żeby wam to pokazać. Ale nie przyjechałem tutaj całkiem sam. Znaczy, jestem sam, ale przyjechałem tu wspólnie z House of Asia, sponsorem tego odcinka. Dlatego zobaczcie teraz, co wspólnie dla was przygotowaliśmy. Oglądajcie. Dajcie znać później w komentarzach, jak wam się podobało. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest House of Asia. Dlatego ugotuję dla was coś pysznego po chińsku z okazji chińskiego Nowego Roku. No to moi kochani, zrobię dzisiaj dla was pyszną pastę miodowo-czosnkową z makaronem. Oczywiście wszystko House of Asia. Pyszny makaron chow mein. Do tego mam sos sojowy, warzywka do woka, czosnek, cebula, marchewka, chińskie grzybki i oczywiście piersi z kurczaka. Także zaczynamy. Dobra, marchewka obrana, cebulka obrana, grzybki umyte. Zaraz to jeszcze muszę wszystko pociąć. Powiem wam od razu, jak przygotować, żebyście znali przepis, chociaż na każdym opakowaniu takiej pasty macie fajny przepis, także jest to bardzo proste, jest po polsku i po angielsku. Czyli tak, najpierw grzyby przygotuj zgodnie z instrukcją, zaraz je przygotuję. Wymieszaj sos sojowy, samblak, łyżkę wody, mąkę, dodaj do mięsa, odstaw na 15 minut, czyli szykujemy. Kurczak pokrojony, marewka, cebula, grzybki i bierzemy się teraz za wymieszanie sosu i lecimy dalej. Dodajemy kurczaka, łyżkę sosu sojowego, szczyptę wody i dokładnie jeszcze wymieszamy mąkę. Ok. I mieszamy wszystko ładnie. To teraz musi mi 15 minut odstać. No i w międzyczasie gotujemy makaron chow mein. No jeszcze minutka. Makaron będzie gotowy. Trzeba odcedzić i zaczynam smażyć kurczaczka. No i dobra, wrzucamy teraz kurczaczka i szybko go trzeba podsmażyć. Dobra, kurczak podsmażony. Dodajemy teraz warzywka, grzybki, cebulki tylko trochę. Smażymy dalej. Wszystko już ładnie podsmażone. Następnie dodajemy pastę miodowo-czosnkową House of Asia. Pasta tak zapakowana. Dodajemy ją. Do tego trochę wody
No i gotujemy, czy smażymy. O. No i na sam koniec dodajemy oczywiście makaron i razem wszystko mieszamy. Dam może połowę. Dobra, dam cały. No, teraz wszystko trzeba elegancko wymieszać i będzie gotowe. Gotowanie z House of Asia jest naprawdę przyjemne i proste. Zaraz spróbujemy, jak smakuje. No, nakładamy porcję i zaraz zabiorę lalę na pyszną randkę i coś, co ja ugotowałem. A powiem wam tak, nie wiem, czy kiedykolwiek się to wcześniej zdarzyło, także to będzie bardzo wyjątkowy wieczór i zaraz spróbujemy, co wyszło, a powiem wam, że pachnie naprawdę pięknie. Zajęło to przygotowanie, myślę, około 30 minut. Spróbujemy, jak smakuje. Naprawdę dobre. A teraz ja sam was zachęcam do tego, byście spróbowali sami u siebie ugotować tak pyszne azjatyckie danie i oczywiście używając produktów z House of Asia. Oglądajcie dalej. Lub D, Bangkok, Chinatown. Tutaj się zatrzymuje. Hello. O, już w klimacie hostelu. Przyszedłem do hostelu. No tak, mamy tu taką grę, jak zakręcisz kółkiem, to nieważne, czy wygrasz, czy nie, damy ci piwo. Zakręciłem kółkiem, nie trafiłem. I number two? Yeah, 2, 4. Okay. Zakręciłem kółkiem, nie trafiłem w nic. Oj tak, zmieni to. O, free beer. Dobra. Taki pokoik, szafkę, każdy ma swoją, tylko nie mam kłódki, zapomniałem. 2, 4, 5, tutaj moje łóżko. Super. Wyjście na balkon. No i wchodzę na Chinatown. Właściwie wiedzieć o tym, że Chinatown w Bangkoku jest jednym z największych Chinatown na świecie. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawa taka... Dobra, ciekawa ciekawostka, bez sensu. Ciekawa informacja, o. To chciałem to powiedzieć. Mniej więcej, żebyście wiedzieli. Oczywiście, idę się przejść teraz, żeby wam pokazać, jak wygląda w dzień, bo tu już podobno się coś zaczęło dziać, a na pewno zaczęły się korki. To jest pewne akurat. Dlatego, jak nigdy nie zatrzymywałem się na Chinatown, to teraz stwierdziłem, że jeżeli przyjeżdżam tutaj robić ten materiał, muszę tu zostać, bo przyjechać tu i wydostać się stąd to była katastrofa. Już sobie wyobrażam, jak tu ładnie będzie wszystko wieczorem wyglądało. Te wszystkie lampiony będą świeciły, będą pokazy. Jak wam mówiłem, 2 lata temu już tutaj byłem na chińskim Nowym Roku. Byłem zachwycony, chociaż było bardzo dużo ludzi, to od razu podkreślam. Bo no, wszyscy chcą to zobaczyć, a inni świętują po prostu. Z kolejnych ciekawych ciekawostek od Piotrka, które musicie wiedzieć. W chińskim Nowym Roku, a dokładnie w Tajlandii, jest to, że 14% ludzi, którzy teraz zamieszkują Tajlandię, to są właśnie Chińczycy. A na jednej stronie wyczytałem, że nawet 30% ludzi uważa, że ma jakieś tam gdzieś chińskie pochodzenie lub korzenie lub coś podobnego. Także to jest tam naprawdę spora liczba, no ale nawet to 14%. To szacuje się, że to jest jakieś około 6 milionów osób, które zamieszkują teraz Tajlandię. Sporo. Nie dziwię się, że tak świętują chiński Nowy Rok, ale oni nawet każdy Nowy Rok świętują, bo oni lubią świętować. I to jest fajne. No i dochodzę do Chinatown. Coraz więcej ludzi. Coraz więcej ludzi w czerwonych koszulkach. Jak to na chiński Nowy Rok. Kurczę, też sobie nie wziąłem. Szkoda, szkoda. Ciemno nie zrobiło, a tu już w niektórych miejscach zaczynają lampiony świecić. Ale tu będzie ludzi dzisiaj. Po prostu szok. Wejście do chińskiej świątyni jakiejś. Trzeba to elegancko ominąć. Nie mogę doczekać, jak zobaczę, jak
chodzą z tymi smokami, robią pokazy. Bo to była najlepsza część właśnie wtedy 2 lata temu, jak tutaj byłem. A nie, czekajcie, ja byłem 3 lata temu. Tak, to były moje początki z Alą, to były 3 lata temu. Płetwie rekina. Z tego co wiem, no Chińczycy lubią. Dzisiaj zjem coś na pewno pysznego tutaj. Zawsze lubię na China tam przychodzić. Na kaczkę po chińsku. Zobaczcie, co tu się dzieje, trochę street foodu. Powiem wam, że cieszę się, że w sumie wyszedłem o takiej godzinie. No bo później to już tyle ludzi będzie wszędzie. Już jest dużo. Będzie dużo więcej. O, i tutaj jest pierwsza rzecz, której będę próbował. Krewetki. I dodatkowo jeszcze dają na to ser na górę. Ale się cieszę, że tu przyjechałem. Jest taki świetny klimat, chyba że ktoś nie lubi tłumów. To zdecydowanie nie dla niego. Mi tłumy ani trochę nie przeszkadzają i mi się to podoba. Jestem tu na tej głównej ulicy. Powiem wam, że tyle ludzi. Stoję tu gdzieś za straganami, żeby mieć w ogóle jakiś widok na paradę. Ale czy się to uda? Się okaże. Się zaczyna coś pomału dziać, bo przesuwają wszystkich. Bo ludzie tu wszędzie siedzą. Każdy siada gdzie się tylko da, bo każdy chce zobaczyć. Patrzcie, tu wszystkie chodniki zawalone ludźmi. Ja mam miejsce jakie mam. Najlepsze nie jest, ale złe też nie jest. Bo przynajmniej coś będę widział tutaj i coś wam nagram fajnego. Z takiej informacji, które powinniście wiedzieć, to jest to, że właśnie dzisiaj 29 stycznia, dokładnie jak wam to nagrywam, kończy się rok smoka, a zaczyna rok węża i też musicie o tym wiedzieć, że w każdym roku inaczej wypada świętowanie właśnie Nowego Roku, ponieważ oni opierają się na kalendarzu księżycowym, a nie słonecznym. I jeszcze coś ciekawego, że ten właśnie rok węża, a dokładnie to drewnianego węża. I co to oznacza? Dla Chińczyków rok węża oznacza symbol takiej transformacji i przemiany. Musicie wiedzieć, że jest 12 różnych symboli, co roku inny. Parę z nich pamiętam. Właśnie jak byłem chyba wtedy ostatni raz tutaj, to był wtedy chyba rok świni. Tak mi się wydaje. Właśnie pani, która stoi koło mnie, powiedziała mi coś ciekawego, że tutaj też księżniczka będzie, córka króla. Znaczy tak mi powiedziała, princess, nie wiem czy dokładnie chodzi o córkę króla, czy o królową, ale pewnie o córkę króla. Że ludzie przyjechali tu też, bo ona też tutaj przejedzie w tej paradzie. I wszyscy czekają na nią. Wow. Co ciekawego, właśnie szukam teraz informacji na temat tego roku. I właśnie House of Asia, czyli sponsor dzisiejszego odcinka. Wow, tutaj właśnie fajnie wypisane, o co chodzi. I dodatkowo możecie sobie wpisać datę swoich urodzin, żebyście wiedzieli, jaki znak dla was przypada. Ja właśnie przed chwilą sprawdziłem i rok węża jest moim rokiem. Ja urodziłem się dokładnie w 89, kiedy był rok węża. Czyli ten horoskop w tym roku przypada dokładnie dla mnie. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Bardzo mi się to podoba. Patrzcie, podążaj za swoimi marzeniami i potrzebami. Jeśli czujesz, że pora nieco zwolnić, zrób to. Jeśli natomiast energia do działania wręcz nie pozwala usiedzieć w miejscu, poszukaj nowych wyzwań. W roku węża podejmuj odważne decyzje i słuchaj przy tym szeptów intuicji. Fajnie. Podoba mi się.
Nie wierzę w horoskopy, ale to mi się podoba. Dobra, już wszystko wiem. Okazało się, że królowa tutaj idzie. Ludzie czekają, żeby zobaczyć królową. Przed chwilą pani tutaj obok mnie włączyła live'a, już idzie tą ulicą gdzieś. Nie wiem jeszcze gdzie, ale już idzie. Ale już coraz bardziej się tutaj robi, już czyszczą ulicę, także będzie szła zaraz. Nie sądziłem, że zobaczę kiedykolwiek królową. Coraz większe poruszenie. Wszyscy mają wstać, bo królowa idzie. Wszyscy mają wstać. O! Jedzie królowa. Dobra, mam nowe info. Ta pani, która mi tłumaczyła to wszystko, słabo mówiła po angielsku. I dopiero teraz, wiecie, ja zobaczyłem tą panią, no ona taka w bardzo podeszłym wieku. I ja mówię, czy to jest żona króla? Ona mówi, że nie, że córka. Ja mówię, córka? I ona mi mówi, że ona ma 74 lata, to co jechała. Ja mówię, kurczę, to ile ma król? To chyba niemożliwe. I mówię, to czyja to córka? I w końcu wyszło tak, że to jechała siostra tego króla, który jest teraz, czyli księżna, córka poprzedniego króla. Tak mi to wytłumaczyła w końcu na koniec, także wszystko dowiedziałem. Ciekawe, fajnie, nie wiedziałem, że takie coś tutaj się stanie, że będę mógł zobaczyć takie wydarzenie. Super, zadowolony jestem. Korek się taki zrobił, że szok. Ja to stwierdziłem, że jak stoję w korku, to sobie zjem przynajmniej mango sticky rice. Wiadomo, zawsze warto. Dobra, teraz kolejna część. Mam nadzieję, że ona będzie, że nikt mnie w konia nie zrobił. Idę zobaczyć tam. A jest scena i mają być pokazy. To właśnie nie jestem przekonany, czy z tej strony, czy z drugiej. Ale spoko, mam czas. No i dobra, trochę się przebiłem przez ten tłum. Powiem wam, że lekko nie było się przebić, no ludzi po prostu za dużo. Powiem wam, że jestem bardzo zaskoczony i nie wiem, czy tu jeszcze się nic nie zaczęło dziać, czy już nic się nie będzie dziać po prostu. Bo ani nie było widać pokazów smoków, tak jak kiedyś, że takie chodziły fajne smoki, ani nie było fajerwerek. Nie wiem, o co biega i nie wiem, czy może jestem w złym miejscu, czy co. Sorry? Sorry. Strasznie mi się te lampiony podobają i te stroje dziewczyn. Fajnie to wygląda. Happy Chinese New Year. W ogóle muszę opowiedzieć wam historię, jak kiedyś pojechaliśmy sobie na chiński Nowy Rok do Hongkongu. Myśleliśmy, że wiecie, że będą świętować, że będą imprezy i tak dalej. Okazało się, że Chińczycy chiński Nowy Rok spędzają w domu z rodziną, bo to mają jedyny czas, kiedy mają wolne, kiedy nie pracują i chcą ten czas właśnie spędzić w domu. Wszystko było zamknięte. Patrzcie, tutaj odznaczenie Michelina. To nie jest gwiazdka, że nie było. To jest takie odznaczenie. Dużo różnych punktów właśnie tutaj ma takie oznaczenia. Tutaj też typowo na słodko robione. Muszę gdzieś jakąś dobrą kaczkę zjeść. Nie mogę sobie odpuścić być tutaj na Chinatown i nie zjeść kaczki.
czempiony dyskoteki. No dobra, odszedłem sobie specjalnie teraz troszkę w bok, gdzie i tak są ludzie, ale wreszcie muszę coś zjeść pysznego. Dobra, to nie wyglądało pysznie. Ja wiem, że czasem niektóre rzeczy nie wyglądają, a są, ale jestem trochę też wzrokowcem. Jestem bardzo zaskoczony, że nie było żadnego takiego pokazu smoków, fajerwerek i tak dalej. No, 2 razy widziałem siostrę króla. Można iść do domu. Szczerze, no nie po to przyjechałem. Byłem przekonany, że... Cześć. Byłem przekonany, że będą piękne parady, ale co? Jutro jeszcze też jest dzień, jutro zobaczę na Siam. Tam podobno na Siam też są obchody, tylko troszkę inne niż tu. Tak było fajnie tu przyjechać, tak było fajnie spędzić tu Nowy Rok, chiński Nowy Rok, bo w Bangkoku zawsze jest fajnie. No i dobra, tyle w tym odcinku. Dziękuję jeszcze raz House of Asia. Was zapraszam na dół do opisu. Zobaczcie sobie, co tam jest napisane. Fajnie spędzony dzień. Nie było tego, na co liczyłem, ale to już no. I tak było dobrze, i tak było fajnie. I zapraszam Was na kolejne odcinki z Tajlandii. Pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić subskrypcję. Tyle, pozdrawiam.